12 czerwca razem z Patrycją poleciliśmy z Berlina do Los Angeles. Na pokładzie samolotu po raz pierwszy w życiu miałam okazję skorzystać z darmowego Wi-Fi, będąc w powietrzu. Po 1,5 godziny lotu mieliśmy przesiadkę pod Sztokholmem w Szwecji. Na lotnisku czekaliśmy jakieś 2,5 godziny. Przed wejściem do samolotu pracownicy linii lotniczych w ramach procedur bezpieczeństwa zadali nam kilka pytań w związku z naszą wizytą w Stanach Zjednoczonych. Czekał nas 11-godzinny lot. Na pokładzie mogliśmy skorzystać z monitorów wbudowanych w siedzenia, na których mogliśmy zagrać w gry lub obejrzeć różne filmy. Niestety mieliśmy miejsca na samym środku samolotu, przez co miały nas wspaniałe widoki za oknami. Przez parę sekund udało mi się popatrzeć na lodowce grenlandzkie. Robią wrażenie. Szkoda, że w cenie biletu nie było chociaż jakiegoś napoju. Po wystartowaniu o 9:45 z Berlina w Los Angeles byliśmy o 16:00. Różnica czasu sprawiła, że zyskaliśmy kilka ładnych godzin. Na miejscu musieliśmy czekać w bardzo długiej kolejce, gdzie na końcu urzędnik skontrolował nam dokumenty i przeprowadził z nami krótką rozmowę. Odebraliśmy bagaże, jeszcze jedna kontrola i wyszliśmy z lotniska. To wszystko trwało za długo. A więc przylecieliśmy. Jesteśmy w Los Angeles. Jest 18:30 i zmierzamy na miejsce naszego noclegu busem. Z lotniska zabrał nas darmowy bus, którym dojechaliśmy na stację metra. Kilka tygodni wcześniej udało nam się załatwić bezpłatny nocleg przez Couchsurfing. Joe był bardzo gościnny. Okazało się, że przyjmuje gości z całego świata i ma korzenia polsko-włoskie. Teraz widać nasze zdjęcie na tle mapy świata, gdzie wszyscy goście Joe'ego przyklejają kartki ze swoimi imionami. Mamy również zdjęcie z naszym gospodarzem, niestety jest słabej jakości. Z samego rana Joey odwiózł nas na przystanek, z którego mieliśmy ruszyć autobusem w stronę Yosemite. Bilety zakupiliśmy z dużym wyprzedzeniem. Kosztowały one niecałe $60, co ponoć na amerykańskie warunki jest całkiem dobrą ceną. Do przejechania mieliśmy 600 km. Kolejno. Autobusem z Los Angeles do Bakersfield, skąd pojechaliśmy pociągiem do Merced. Jest bardzo gorąco. I następnie ponownie busem do Yosemite. Większość drogi prowadziła przez równiny. Ciekawie zaczęło się robić, gdy wjechaliśmy na górskie tereny Yosemite. Na miejsce dojechaliśmy około 20:00. Robiło się już ciemno. Być może było to błędem naszej strony, ale założyliśmy, że przyjeżdżając o tej porze nie będzie problemu ze znalezieniem kogoś, kto nas zakwateruje. No więc pewnie za dużo nie widać, ale dojechaliśmy na miejsce. Staram się dostać jakoś gdzieś, gdzie będziemy nosowali. Byłoby miło niedługo to uczynić. Tymczasem podziwiamy widoki, spotkaliśmy Shopa. Jest git. Pozdrawiam. Udaliśmy się na adres podany w umowie. Niestety nie dostaliśmy tam nikogo. Okazało się, że w zasadzie cały teren przypisany jest pod jeden adres. Poszukaliśmy tu i tam. Ostatecznie zaszliśmy do strażnika parku narodowego, który zadzwonił w kilka miejsc. Ktoś po nas przyjedzie, zabierze nas w jakieś miejsce, dokładnie nie wiemy gdzie. W każdym razie no fajnie byłoby skontaktować się w jakiś sposób z pracodawcą, a pracodawca też powinien dać znać ewentualnie w jakich godzinach mogliśmy przyjechać, a w zasadzie innym połączeniem nie mogliśmy się udać z Los Angeles. To było jedyne możliwe. Jest godzina 21:30, zobaczymy. Trafiliśmy do biura zakwaterowań. Tak jak mogliśmy się spodziewać po rozmowach z byłymi pracownikami parku, dostaliśmy tymczasowe miejsce zakwaterowania w innych lokalizacjach. Patrycja w wieloosobowym pokoju w akademiku dla dziewczyn, a ja w kilkuosobowym apartamencie dla mężczyzn. Z jednego do drugiego miejsca można było dojść 10 minut piechotą. Ponieważ było to tymczasowe miejsce zamieszkania, nie musieliśmy za nie w ogóle płacić. Powiedziano nam, że od 2 tygodni do miesiąca powinniśmy dostać wspólny pokój. Na tym zasadzie zakończyły się nasze pierwsze godziny w Yosemite. Następnego dnia z rana mieliśmy udać się do pracodawcy. Pierwsze 2 dni pobytu w Stanach za nami. Czego możemy się spodziewać w następnych odcinkach? Na pewno trochę pozwiedzamy. Czemu nie od razu praca? Na to pytanie też odpowiem. Teraz jest moment, w którym po lewej stronie ekranu pojawia się odnośnik do poprzedniego odcinka serii o Ameryce, a po prawej do następnego, o ile jest już gotowy. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw pod filmem łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Już teraz zapraszam do zobaczenia pozostałych materiałów serii. Na razie!